Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak zabudowywałem stelaż podtynkowy WC. Tak jak widzicie, stelaż jest już zamocowany do ściany i teraz muszę obudować go płytą kartonowo-gipsową. Dodatkowo nad stelażem będę chciał wykonać dwie półki. Jak zamocować stelaż podtynkowy TC, no to zobaczycie w innym moim filmie. Na samym początku dobrze jest przewidzieć, na jakiej wysokości powinno zabudować się ten stelaż, na jakiej wysokości powinny być półki. W tym momencie najlepiej mieć jest płytki i jakiś projekt rozmieszczenia tych płytek na ścianie. Idealnie jest, gdy wszystkie fugi na ścianie, na podłodze czy na obudowie stelaża podtynkowego są w jednej linii. Nie zawsze się to uda, ale mając płytki można przewidzieć wysokość półek, wysokość zabudowy stelaża i wszystko zgrać tak, żeby fuga była na jednym poziomie. Szkielet, do którego przykręcę płyty kartonowo-gipsowe, wykonam z profili UD30 i CD60. I tutaj od razu mówię, te profile zostały mi po wykonaniu podwieszanego sufitu z karton gipsu, dlatego je wykorzystałem. Ogólnie nie zaleca się ich wykorzystywania do tego typu konstrukcji nośnych. Dlatego dobrze zastanówcie się, z jakich profili Wy będziecie zabudowywać swój stelaż podtynkowy. Z profila UD30 robiłem takie ramki, które łączą się na środku dużego boku. I tą ścianką właśnie łączoną będą przykręcane do ściany. Żeby to wszystko mi się nie rozjeżdżało, łączenie zaklejałem taśmą klejącą. Nawiercałem otwory i kołkowałem. I tutaj bardzo dobrze jest sobie to wszystko wypoziomować. Jeżeli ciężko będzie Wam jakiś kołek wkręcić w ścianę, ponieważ stelaż będzie Wam przeszkadzał, to warto jest wcześniej przewidzieć taką konstrukcję i część tych profili UD30 przykręcić do ściany przed montażem stelaża podtynkowego. Do obcinania profili metalowych używałem nożyc do blachy. Żeby te ramki ładnie nam się w ramkę układały, trzeba przenieść sobie linię cięcia z jednego boku na drugi bok przy pomocy kątownika takiego malutkiego, który ja tutaj mam. I wtedy po nacięciu w tej linii ładnie nam się ten profil UD30 składa w ramkę. Gdybyśmy nie przenieśli sobie tej linii, no to ta ramka by była bardzo zwichrowana. Końcówki profili CD60 zaginałem i obcinałem tak, żeby nie było ostrych krawędzi, ponieważ ciężko by to było włożyć między profil UD30. Profile CD60 starałem się uciąć troszkę krótsze, czyli nie robiłem je tak na styk, żeby była możliwość włożenia ich do środka i przekręcenia. Czym mniejsza przestrzeń, tym trzeba krótszy ten profil uciąć. Podczas przykręcenia płyty kartonowo-gipsowej próbowałem tak właśnie trafić, żeby złapać za ten profil UD30 i CD60 jedną śrubą. Wtedy ta konstrukcja jeszcze bardziej usztywniała się. Jeżeli przykręcałem profil UD30 bokiem, no to robiłem większy otwór z tej strony zewnętrznej, żebym mógł przełożyć bit wkrętarki i przykręcić śrubą do stelaża WC. Po przykręceniu ramki do ściany i do stelaża wewnętrzną przestrzeń ramki wypełniałem profilem CD60. W moim przypadku dość gęsto to robiłem. Napiszcie, co ile Wy ten profil CD60 wkładacie. Półki z jednej strony były podparte na profilach CD30, a z drugiej strony musiałem zrobić taki mocniejszy uchwyt, który będzie trzymał tą wolną część półki, tak żeby ona się nie uginała. Zrobiłem to w ten sposób, że użyłem profila stalowego 30×20, przyspawałem do niego pręty gwintowane M8, pomalowałem ten profil farbą, po wyschnięciu nawierciłem otwory dość głębokie i użyłem kotwy chemicznej, żeby zamontować te elementy. No i powiem szczerze, że dość stabilnie te elementy zostały zamontowane. Do tych elementów przykręciłem ramkę z profila UD30 i wypełniłem ją wewnątrz profilami CD60. Następną czynnością, jaką wykonałem, było przykręcenie płyt kartonowo-gipsowych. Użyłem płyt zielonych, czyli impregnowanych, które są bardziej odporne na wilgoć. Na ściance, na której będzie wisiała toaleta, przykręciłem dwie płyty, natomiast na innych ścianach przykręciłem po jednej płycie i na półkach.
z każdej strony. Starałem się dawać te płyty na zakładkę. Chodzi o to, że tam gdzie płyta idzie podwójnie, no to nigdy nie powinny się zakańczać w tym samym miejscu połączenia dwóch płyt. Otwory odmierzałem w ten sposób, że przykładałem płyty do elementu, który najbardziej odstaje z tego stelaża. Podnosiłem płytę o grubość płyty, czyli w tym przypadku 12 mm do góry, ponieważ sobie podłożyłem kawałki płyt pod tą płytę, w której będę robił otwory. Odrysowywałem miejsce otworu i potem przy pomocy koronki i wkrętarki wierciłem otwory. Czynność tą powtórzyłem dla dwóch płyt. Otwór prostokątny pod przycisk wyciąłem przy pomocy nożyka do tapet. Dobrze jest sprawdzić jeszcze raz, czy wszystko działa w stelażu przed przykręcaniem płyt kartonowo-gipsowych. To jest ostatnia chwila, w którym możemy jeszcze zareagować i na przykład coś poprawić. Dlatego warto sprawdzić wszystkie śruby, czy są dobrze dokręcone, czy nie ma przecieków. W moim przypadku ten stelaż stał 2 tygodnie z podłączoną wodą, nic się nie działo. Zrobiłem próbę wszystkich mechanizmów, które znajdują się w tym stelażu podtynkowym. Jak byłem już pewny, że wszystko jest ok, zacząłem przykręcać płyty kartonowo-gipsowe. W tym przypadku maskowałem tutaj rurę, która odpowietrza całą kanalizację ponad dach i tutaj trzeba dobrze się zastanowić, czy tej rury nie opiankować albo nie obłożyć jeszcze wełną mineralną. Chodzi o to, żeby dźwięki spłukiwania wody z pomieszczeń poniżej nie przedostawały się do właśnie łazienki. No i tutaj trzeba się zastanowić, czy ta rura przenosi dźwięki, czy nie. Czy ją zaizolować akustycznie, czy nie. Napiszcie w komentarzu, czy zawsze powinno się izolować taką rurę i wnętrze tego zestawu podtynkowego. Następnym krokiem jest przykręcanie wszystkich płyt kartonowo-gipsowych. Bardzo ważną sprawą jest to, żeby wyznaczyć sobie, w którym miejscu możemy wkręcać wkręty przez karton gips, tak żeby trafiły w stelaż, który wykonaliśmy wcześniej. Ja znaczę sobie takie elementy na ścianie. Po przykręceniu kilku płyt znaczę też takie elementy na płytach kartonowo-gipsowych. I tutaj musicie też uważać na długość wkrętów i to, żeby na przykład nie wkręcić wkręta w pojemnik na wodę, ponieważ będzie wam to ciekło i trzeba będzie wszystko rozebrać. Jeżeli chodzi o przykręcenie płyt do stelaża, no to ja przykręcam płyty kartonowo-gipsowe do stelaża. Chodzi o to, żeby maksymalnie usztywnić tą konstrukcję. I tutaj muszę wam powiedzieć, że nie wszyscy producenci zezwalają przykręcenie płyt kartonowo-gipsowych do ramy stelaża podtynkowego. Następną czynnością do wykonania będzie wykonanie hydroizolacji na tym stelażu i ułożenie płytek. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!